Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę właśnie tą frekwencją Schumana, tym polem Schumana, o którym ostatnio Wam wspominałem w filmie. Ponieważ widzę, że troszeczkę nie wszyscy wiedzą dokładnie, co to jest, jak to działa i tak dalej. I przede wszystkim pojawiały się też różnego rodzaju teorie, że jest to sztucznie wywoływane i tak dalej, i tak dalej. I większość ludzi chyba prawdopodobnie w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest to pole Schumana dla nas. A więc może na sam początek wróćmy sobie do roku 1951, kiedy to Otto Schumann razem ze swoimi studentami, ponieważ był profesorem, robili sobie eksperymenty i mierzyli sobie napięcie pomiędzy Ziemią a jonosferą. Robili sobie takie eksperymenty i zaczęli sobie tam to po prostu mierzyć. Wychodziło im tutaj gdzieś około 10 Hz takie napięcie między tym. Jednak później ten projekt porzucił i po jakimś czasie dopiero z powrotem Otto Schumann wrócił do tego projektu i zaczął się temu dość dogłębnie przyglądać. Kiedy podjął masę różnych dodatkowych obliczeń, badań i tak dalej, pomiarów, udało mu się obliczyć dokładną częstotliwość tej frekwencji tego Schumana, która tutaj ma miejsce. I jest to 7,83 Hz. Jest to tak zwany puls Ziemi. Dlaczego jest w ogóle nazywany pulsem Ziemi? Ponieważ później w kolejnych badaniach zauważono, że wszystko jest powiązane z tą częstotliwością. Rośliny, zwierzęta, ludzie, całe życie na Ziemi jest bezpośrednio powiązane z tą częstotliwością. Kiedy w momencie ta częstotliwość by zanikła, to niestety, ale będziemy mieli tutaj ogromne problemy. Prawdopodobnie mogłoby nawet się to skończyć tym, że zniknęłoby życie całkowicie na tej planecie. Ponieważ wszystko jest dostosowane do tej częstotliwości. Zauważono to również w kosmonautyce, kiedy po prostu ludzi odcinano od tego pola Schumana, że zaczynali mieć bardzo wielkie problemy zdrowotne. Masa różnych dolegliwości zaczynała tutaj wkraczać po prostu w ich życie. Więc później stworzono specjalne takie jak gdyby urządzenia, które w miejscach, gdzie nie było tego pola, czyli załóżmy gdzieś tam w kosmosie, żeby one sztucznie emitowały to pole. Nie jest to optymalna opcja, ponieważ nie da się tego do końca tak oszukać, ale jednak coś takiego wymyślono, żeby po prostu ci ludzie mogli tam przetrwać i nie chorować bez tej częstotliwości. Jednak kolejny problem, który się tutaj w tym wszystkim pojawia, to jest, że ogólnie kiedy robiono większość tych badań w 1980 roku, to około 3% populacji miało tylko telefony komórkowe. 3%. Dziś to jest około 95% populacji, który ma telefon komórkowy i żeby było tego mało, to dodatkowo mamy jeszcze masę różnych innych urządzeń, które również, niestety, ale też komunikują się bezprzewodowo. Bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, jaki to ma wpływ tak naprawdę na nas. Ponieważ bezpośrednio to promieniowanie zakłóca nam również promieniowanie tego Schumana, czyli tego pulsu Ziemi, który tutaj jest, ponieważ one się nachodzą i po prostu jak gdyby telefony, różnego rodzaju komórki, Wi-Fi, nie wiem, gadające lodówki, pralki, cokolwiek by to innego nie było, czy żarówki, czy wszystko, co dzisiaj mamy bezprzewodowo, bezpośrednio wchodzą na to pole i po prostu robi się tam taki ścisk, jakbym to powiedział, i są zakłócane te frekwencje. Przez to też wiele ludzi później ma różnego rodzaju problemy, ponieważ brakuje im dosłownie tego pola Schumana. Frekwencja ta jest po prostu zgodna również z naszymi falami mózgowymi, które po prostu mamy w mózgu, które się wytwarzają. One są idealnie po prostu razem ze sobą spasowane. I kiedy coś to tam zakłóca, to również pojawiają się tutaj u nas problemy w tym wszystkim. Fale te, które właśnie są odpowiedzialne za tą falę Schumana, ja to tak różnie nazywam tutaj teraz, żeby wam to po prostu wytłumaczyć, to te fale w tym mózgu są odpowiedzialne głównie za naszą kreatywność, za postrzeganie świata i tak dalej, i tak dalej. I dlatego tutaj pojawiają się teraz właśnie te skoki takie,
w tym całym polu Schumana, po to tylko i wyłącznie, żeby po prostu nas budzić, ponieważ widać, że identycznie ta częstotliwość jest zgodna z naszymi falami w mózgu, właśnie odpowiedzialnymi za kreatywność i tak dalej. Czyli po prostu za takie jakby patrzenie dalej. Widzenie czegoś poza czymś dalej. Rozumiecie? Czytanie między wierszami i tak dalej. O to właśnie po prostu tutaj chodzi. I dlatego teraz mamy takie piki, że to do góry, na dół wychodzi, żeby po prostu nas przebudzić. Jednak wielu ludzi ma z tym problemy, ponieważ źle się czuje po tym, ma przeróżne jakieś tam zmęczenia, jakieś inne różne dziwne objawy, bóle głowy i tak dalej, problemy z ciśnieniem, ponieważ no, są mocno zakorzenieni w tym wszystkim i są jak gdyby w takim polu komfortu i nie chcą wyjść z tego pola komfortu, a tu jednym słowem po prostu nagle ta fala Schumana mówi: ja cię teraz wyrzucę z tego pola komfortu i musisz iść tam i musisz coś robić. Ponieważ jak gdyby ci ściąga klapy z oczów i nagle widzisz, czekaj, ale ten świat nie jest różowy, tu jest więcej kolorów. Wow. No, tak mniej więcej coś takiego teraz się tutaj po prostu dzieje. W 2011 roku również profesor, właściwie doktor Luc Montagnier udowodnił tutaj, że brak tych fal Schumana jest bezpośrednio odpowiedzialny za problemy fizyczne i mentalne oraz, że każde jedno urządzenie, które zakłóca te fale tego Schumana, tworzy nam jak gdyby taką sztuczną bańkę, w której my żyjemy. Ponieważ te naturalne pole jest odcinane i robi nam się taka sztuczna bańka, gdzie mamy wszelkiego rodzaju sztuczne frekwencje. I w takim świecie my po prostu żyjemy już od wielu lat. To jest sztuczny świat. Nie tylko i wyłącznie, że wszystko mamy sztuczne wokół, jednorazowe rzeczy, które po prostu zrobią i zaraz się zepsują, trzeba je wyrzucić, to już nie to. Ale ogólnie całe postrzeganie nasze jest wtedy po prostu sztuczne tego świata i no nie jest takie, jak ma być. I dlatego, tak jak wam mówiłem ostatnio na tym filmie, dlatego my się zabezpieczamy. Nosimy różnego rodzaju rzeczy, które wspomagają te naturalne pole ziemi i żeby to wszystko grało i piszczało, żeby nie było to zakłócane. Jedną z tych rzeczy to są na przykład takie fajne bransoletki, o których wam ostatnio mówiłem, kubity królewskie, które też po prostu nosimy cały czas ze sobą. Odkąd teraz one wyszły, w końcu się udało je stworzyć i tak jak wyszły, takie cały czas oboje nosimy i czuć naprawdę różnicę, co też wam pokazywałem zresztą w ostatnim filmie miernikiem, jak to po prostu zadziałało. Także tak pokrótce, tak to wygląda tutaj z polem Schumana, żeby to już wszystko było jasne. To nie jest jakiś sztuczny twór i tak dalej. Oczywiście jest zakłócane wiele tego sztucznymi urządzeniami, a to, co się tutaj dzieje, te piki, to jest po prostu jak gdyby budzenie ludzkości na siłę, bo jest za 5:12. Jak się za chwilę nie obudzimy, to być może będziemy mieli rękę w nocniku, jak to się mówi. Także to by było na tyle, moi drodzy. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. A jak interesują was bransoletki, to zajrzyjcie sobie w opis. Tam je znajdziecie. Trzymajcie się. Hej.